Co powinniśmy zrobić z pijanym marynarzem? A co, jeśli na dodatek jest on piratem, z palącą się brodą i 6 załadowanymi pistoletami na podorędziu? Witam Państwa serdecznie w kolejnym, nieco spóźnionym odcinku naszej serii Kim był? Dzisiaj opowiem Wam o wesołych, lecz równocześnie pełnych grozy przygodach najsławniejszego korsarza w historii, nie bez powodu nazywanego Czarnobrody. Bardzo niewiele wiemy o wczesnych latach życia pirata. Historycy nie są nawet pewni co do jego nazwiska, co jednak może być spowodowane tradycją korsarzy do nieużywania prawdziwych nazwisk w celu uniknięcia sprowadzenia hańby na własną rodzinę. I przez to możemy się spotkać z nazwiskami Czarnobrodego takimi jak Tak, Take, Tak, Tak, Touch i Teach, a czasem nawet Drummond. Jednak najbardziej prawdopodobnymi wersjami są Touch i Teach. Mogliście nie usłyszeć różnic, kiedy je wszystkie czytałem, ale uwierzcie mi na słowo, każda pisownia jest inna. Na moje i wasze szczęście imię Czarnobrodego jest powszechnie znane, a brzmi ono Edward. Urodzony prawdopodobnie w 1675 roku w angielskim mieście Bristolu, korsarz mógł pochodzić z zamożnej rodziny. Za tym przypuszczeniem przemawia fakt, iż prawie na pewno potrafił czytać i pisać, gdyż istnieją listy pisane do niego oraz przez niego. Na Karaiby dostał się przy końcu XVII wieku, prawdopodobnie na statku przewożącym niewolników, bo w tamtych latach handel żywym towarem przeżywał swój renesans. Edward znalazł się na Jamajce, gdzie zaciągnął się na stanowisko kapra na prywatnym slupie korsarzy, którzy napadali na francuskie statki, działając z błogosławieństwem króla brytyjskiego. Wraz z nową załogą brał udział w wojnie królowej Anny oraz wojnie o hiszpańską sukcesję, oczywiście opowiadając się po stronie Anglii. Mogłoby się wydawać, że Czarnobrody niczego więcej do szczęścia nie mógł potrzebować. Wiódł awanturnicze życie, bezkarnie rabował i ponadto w ojczyźnie ludzi jego pokroju nazywano patriotami. Jednak Teach nie został stworzony, żeby służyć. Jego przywódcza natura dała o sobie znać, gdy wywołał bunt na statku, na którym pływał. W wyniku tego przewrotu Edward został nowym kapitanem. Pierwszy port, do którego Czarnobrody wpłynął już na swoim slupie w 1716 roku, znajdował się na wyspie New Providence na Bahamach. Los sprawił, że w tym samym czasie i w tym samym miejscu znajdował się inny kapitan piracki, a mianowicie Benjamin Hornigold. Dwaj korsarze od razu się polubili i postanowili pływać w komitywie. Benjamin, jako doświadczony pirat, pełnił rolę mentora w życiu Teacha. Jedną z pierwszych akcji tego duetu był atak na francuski okręt La Concorde, który udało im się przechwycić. Hornigold pozwolił Czarnobrodemu na objęcie dowodzenia nad nowo zdobytą jednostką. La Concorde był większym statkiem od poprzedniego slupa Edwarda, więc młody pirat z radością przejął nad nim stery i przemianował go na zemstę królowej Anny. Jak widać, w Teachu nadal paliła się iskierka patriotyzmu, albo po prostu chciał zrobić na złość Francuzom, nazywając ich statek od imienia władczyni ich odwiecznego wroga, Anglii. W późniejszych akcjach Hornigold z Czarnobrodym przyłączyli do swojej małej pirackiej floty jeszcze 2 statki. Jeden z nich dowodzony był potem przez Stede Bonneta, kolejnego sławnego korsarza nazywanego piratem gentlemanem. Niestety nic nie trwa wiecznie i Edward musiał rozstać się ze swoim przyjacielem Benjaminem, który poszedł na emeryturę pod koniec 1717 roku, zabierając ze sobą 2 statki. Hornigold, odchodząc, namaścił Teacha na swojego następcę, jako dowódcę floty. Czarnobrody jednak niedługo odbił sobie straty poniesione przez utratę 2 jednostek. Założył bowiem sojusz piracki i zablokował port w Charlestown w południowej Karolinie. Podczas blokady korsarze obrabowali całą okolicę, a kiedy uznali, iż wzbogacili się już wystarczająco, po prostu odpłynęli, bez żadnych utrudnień. Sojusz był na tyle silny, że nikt nawet nie próbował ich zatrzymać. Niestety zawiązał się on tylko na jedną akcję, po której to każdy kapitan wrócił ze swoją flotą do własnych zajęć.
Po tych wydarzeniach wiosną 1718 roku Czarnobrody był w szczytowym momencie swojej kariery, posiadając 4 okręty, 60 dział i ponad 400 ludzi. Jak udało mu się dojść do tego wszystkiego? Otóż oprócz umiejętności przywódczych, Edward był świetnym strzelcem i przyzwoitym szermierzem. Na pasie przecinającym w poprzek jego tors zawsze nosił 6 nabitych pistoletów, więc każdy, kto w złych zamiarach chciałby się do niego zbliżyć, musiałby mieć 7 żyć, jeśli oczywiście nie policzymy późniejszej potyczki na Cordelasy. Niemałą rolę w życiu Teacha odgrywała jego aparycja. Starał się on bowiem upodobnić do czarta. W tym celu zapuścił oczywiście dużą czarną brodę, w którą wplatał czerwone wstążki. Wsadzał podobno także w kapelusz zapalone lonty, żeby wywołać większy postrach. Legendy mówią także, iż na początku każdej potyczki sam oddawał pierwszy strzał z armaty, odpalając ją przy pomocy swojej podpalonej brody. Biorąc pod uwagę ilość stoczonych bitew morskich, włosy na twarzy musiały mu naprawdę szybko rosnąć, żeby mógł ciągle cieszyć się bujnym zarostem. Podobno pewnego razu Czarnobrody zażyczył sobie zobaczyć, jak będzie w piekle. W tym celu kazał zapalić siarkę pod pokładem, gdzie zebrała się cała załoga. Piraci z czasem zaczęli uciekać stamtąd, gdyż nie mogli już wytrzymać duszących oparów. Według opowieści Edward miał wyjść na pokład jako ostatni, długo po reszcie załogi. Sam się zastanawiam, czy te wszystkie zabiegi miały na celu wzbudzić szacunek i postrach, czy po prostu Teach był szalonym skurczybykiem? Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czarnobrody był koszmarem każdego żeglarza. I to w dodatku bogatym koszmarem. W pewnym momencie jego życia cała ta władza i pieniądze musiały mu się znudzić, gdyż postanowił pójść śladem swojego dawnego mentora i osiąść gdzieś na emeryturę. Postanowił więc zamieszkać w Bathtown w północnej Karolinie. Jego odpoczynek trwał może z miesiąc, gdyż Edward szybko zrozumiał, iż życie emeryta nie jest dla niego i wrócił do swej dawnej floty. Korsarze z radością przyjęli go z powrotem, bo nawet mimo jego dziwactw kochali Teacha jako swojego kapitana. Mimo powrotu z emerytury, Czarnobrody długo już nie zaznawał pirackiego życia, gdyż zwrócił na siebie uwagę gubernatora Virginii Aleksandra Spotswooda, który zorganizował obławę na korsarza dowodzoną przez porucznika Roberta Maynarda. Marynarz wyśledził pirata wieczorem 21 listopada 1718 roku przy brzegach wyspy Ocracow. Edward był wtedy w trakcie imprezy na swoich 2 statkach i miał przy sobie tylko około 20 ludzi. Porucznik poczekał do poranka i szybko otoczył Teacha, który starał się ratować ucieczką w jeden z kanałów wyspy. Statki Maynarda popłynęły za nim, lecz szybko osiadły na mieliźnie nieznanych sobie dróg wodnych. Pirat postanowił to wykorzystać i przeprowadzić abordaż. Robert jednak wpadł na pomysł. Kazał całej swojej załodze schować się pod pokładem. Kiedy korsarze wskoczyli na statek Maynarda, zostali zaskoczeni przez niespodziewany atak marynarzy wybiegających z ukrycia. Czarnobrody od razu wypatrzył porucznika i oddał w jego kierunku strzały, które niestety chybiły cel. Teach, rozwścieczony, podbiegł do Roberta i uderzeniem swojego Cordelasa połamał jego szablę. Na pomoc Maynardowi przyszli jego marynarze, którzy odwrócili uwagę pirata, po czym zranili go w szyję i ostatecznie zabili, korzystając z przewagi liczebnej. Edward padł 5-krotnie postrzelony i ponad 20-krotnie dźgnięty. Po oględzinach jego zwłok Maynard znalazł przy nim list od sędziego głównego i sekretarza prowincji Karoliny Tobiasza Knighta. Tak skończyło się życie, czy może raczej przygoda, Edwarda Teacha, zwanego Czarnobrodym. Jego historia niesie ze sobą ważny morał. Zawsze warto gonić własne marzenia, nawet jak moglibyśmy spokojnie spocząć na laurach i żyć dostatnio. I nawet jak wiąże się z tym ryzyko, bowiem teraz to żeglujący do końca Czarnobrody jest ikoną popkultury i najsławniejszym korsarzem, a nie Hornigold, który przeszedł na emeryturę. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, iż ta alternatywna lekcja historii przypadła Wam do gustu.
Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jak jeszcze z jakiegoś nieznanego powodu tego nie zrobiliście. Zapraszam także na naszą stronę na Facebooku oraz do obejrzenia naszego poprzedniego filmu o surrealistycznym faszyście. Do przyszłego zobaczenia.